pokazuję wam ciało Jezusa, to musicie sobie uświadomić, co ja wam pokazuję. Czy rozumiesz, kogo ja trzymam w swoich dłoniach? Więc kiedy go wam pokazuję, podnoszę z mojej pateny, ja dotykam zmasakrowanego serca Boga, umierającego na krzyżu. Chcę to zrobić z największą delikatnością i miłością, bo to jest jedna wielka rana. Jego serce, skatowane, potwornie bolące, które mam w swoim ręku. Kim jestem, żeby go dotykać? Serca Boga. Kim jestem? Bardzo delikatnie poproszę Cię, żeby go nie bolało. Cześć, moi drodzy. Dzisiaj piątek, więc jak co piątek wielebny Zbigniew poprowadzi nabożeństwo. Ale zanim zacznę to nabożeństwo, dzisiaj będzie bardzo nietypowe, bo dzisiaj ja, wielebny Zbigniew, wyspowiadam się przed wami. Ale zanim zacznę, chciałem tu bardzo podziękować bratu Richardowi. Richard, bardzo Ci dziękuję za tak hojny datek, który wpłaciłeś na remont dachu naszego kościoła. Także na pewno Bozia Ci to w dzieciach wynagrodzi. Serdeczne Bóg zapłać. A tak na serio, Richard, naprawdę bardzo Ci dziękuję za tak hojną wpłatę. Naprawdę zaszalałeś, człowieku. Dzięki, ogromne dzięki. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, dzisiaj będzie troszeczkę nietypowa lekcja religii, bo dzisiaj powiem wam, dlaczego ja, wielebny Zbigniew, odszedł od wiary katolickiej i w ogóle nie wierzy w cokolwiek, w kogokolwiek, jakiegokolwiek Boga. Także tu mówię publicznie, otwarcie i wprost. Nie klękam, nie modlę się, a tym bardziej nie biorę do buzi Jezusa. Nic, powiem wam szczerze, nie dało mi dotąd tyle wolności i głębokiego spokoju, oddechu, co całkowite odejście od Kościoła katolickiego i w ogóle jakiejkolwiek religijności. Bez żadnej przesady mogę tutaj powiedzieć, że dostałem zupełnie nowe życie. To było jak wyjście z więzienia po długiej odsiadce, jak wyleczenie się z nieuleczalnie śmiertelnej choroby, jak przebudzenie się z bardzo strasznego i przerażającego snu. Katolicyzm, religia strachu udająca religię miłości. Katolicki Bóg karający, srogi, kontrolujący, zsyłający kary i choroby, oceniający, wydający nakazy, zakazy, dający niby wolną wolę, a jednocześnie skazujący na wieczne potępienie, jeśli źle się tą wolę, wolną rzekomo wolę wykorzysta. Tak zwani ziemscy przedstawiciele tego kościoła katolickiego, księża katoliccy, przypominający nieustannie o piekle, szatanie, grzechach, mękach w ogniach piekielnych. No i te nauki, w których najbardziej chwalebnymi cnotami są ubóstwo, cierpienie, uniżanie się, asceza, męczeństwo, ofiarność, ból, ogólnie nieszczęśliwe życie pełne wyrzeczeń, niedoli, w którym musisz sobie zasłużyć na prawdziwe życie po śmierci, w miejscu zwanym niebem. Mówię o tym, ponieważ czuję ogromne zażenowanie i wstyd, iż byłem kiedyś tak głupi, że dałem się omamić tej parszywej i fałszywej religii, która swym przekazem przy wsparciu najbliższego otoczenia i tradycji zawładnęła moim umysłem, manipulując go do
wyznawania wiary. Co to jest odwrócony egzorcyzm? To wtedy, kiedy diabeł prosi księdza, żeby wyszedł z dziecka. I powiem tak, kiedyś wierzyłem. Kuźwa, wierzyłem święcie, wierzyłem w te wszystkie brednie wygłaszane przez osoby duchowne, które tak naprawdę w większości przypadków z duchowością nie mają kompletnie nic wspólnego. Klękałem, często klękałem przed krzyżem, przed świętymi obrazami, przed ołtarzami, przed konwencjonałami. Ale mentalnie klękałem też przed innymi, ważniejszymi ludźmi, bo Kościół skutecznie zaszczepił we mnie to pojebane poczucie bycia gorszym, mniej znaczącym, niegodnym, winnym. No, normalnie, Panie, nie jestem godzien. I to wieczne moja wina, moja bardzo wielka wina. Żeby wstać w końcu z tych kolan, potrzebowałem kilku lat powolnego odkrywania, karta po karcie i uświadamianie sobie, że na darmo zdzierałem swoje kolana i odzierałem się z godności i możliwości szczęśliwego życia. Klęcząc, błagamy o litość, wybaczenie, rozgrzeszenie. Klęcząc, nie okazujemy miłości, tylko jej całkowite przeciwieństwo, czyli strach, poddaństwo. Tak naprawdę, kto ma mi wybaczyć i co ma mi wybaczyć? Kto i z czego ma mnie rozgrzeszać i czym właściwie jest grzech? Obrażałem Boga swoim zachowaniem i myślami? Serio, kurwa? Bóg jest taki obrażalski? Boga można zezłościć? Czy złość nie jest przypadkiem według Kościoła jednym z grzechów głównych? Boga można urazić? Zranić? Przecież On jest wszechmogący. Nie ma żadnych grzechów. I ty, który mnie oglądasz, też nie masz tych grzechów. Oczywiście zdarza mi się popełniać błędy, jak każdemu człowiekowi. Nie ma ludzi idealnych. Zdarza mi się sprawić komuś przykrość swoimi słowami albo zachowaniami. Nie ma ludzi idealnych. Więc jeśli kogokolwiek, no inaczej, jeśli ktokolwiek tutaj zostaje czasem zraniony, to nie jest jakiś Bóg, tylko ja lub tak zwani bliźni, na skutek decyzji, które ja podejmuję. I jeśli kogoś zranię, skrzywdzę, to nie jakiś Bóg mi ma wybaczać. Tylko ten drugi człowiek może mi wybaczyć i ja sam mogę sobie wybaczyć oraz spróbować naprawić ewentualne szkody, bo jestem odpowiedzialny za własne życie. Żaden tak zwany przewodnik duchowy ukryty w szafie nie będzie mnie oceniał moich życiowych potknięć i straszył karą po śmierci, ani zadawał jakiejś pokuty. Bo nie wiem, jak każdy z was, bo każdy jest inny. Ale ja nie potrzebuję niczyjej pomocy do własnego rachunku sumienia. Jak to działa? Dlaczego dorosła, dojrzała, myśląca i czująca osoba wierzy na przykład w to, że istnieją ludzie tak bardzo źli, że zasługują na wieczne cierpienie po śmierci, mimo że Bóg jest łaskawy i miłosierny? No, coś tu się nie klei. Że
że na przykład masturbacja i seks dwojga kochających się ludzi, którzy nie wzięli ślubu, są jednymi z najcięższych grzechów, że do zbawienia, czyli po prostu szczęścia, konieczny jest udział w kościelnych rytuałach. Że w końcu do kontaktu z Bogiem, który de facto nie istnieje, potrzebujemy pośredników w postaci księży, wstawienników w postaci, nie wiem, zmarłych, nazywających świętymi. Że Maryja była dziewicą, mimo to urodziła Jezusa i tak dalej. Setki dziwnych dogmatów, jakieś pojebanie chorych zakazów. Ktoś dawno temu mocno uwierzył w autorytet duchowieństwa. No i poszło dalej, z pokolenia na pokolenie. Moi drodzy, co jest zaciekawiające, co jest faktem? Dla małego dziecka poznającego świat największym autorytetem są rodzice. Autorytet to właściwie mało powiedziane. Dziecko traktuje rodziców jak bogów, przynajmniej w większości przypadków. Niczego nie kwestionuje, nie poddaje wątpliwości, wierzy dosłownie w każde ich słowo, bacznie obserwuje, naśladuje każdy ich ruch, chłonie bezkrytycznie wszystko, co wywodzi się od rodziców. Kiedy od najwcześniejszych lat życia otaczają cię rozmowy, nauki, pieśni o tematyce religijnej i rodzice oraz inni dorośli opowiadają ci z przejęciem o Jezusie, raju, szatanie, piekle, automatycznie uznajesz to za prawdę. Proszę, Panie, błogosław mnie. Tak, żebym mógł sobie kupić najnowszego Mercedesa. Za oczywistość, bo przecież mówię tu o rodzicach, bo przecież oni są duzi, mądrzejsi, oni wiedzą wszystko, oni znają już ten świat, żyją na nim już tak długo. Jako nastolatek może troszkę się buntujesz, może pojawiają się jakieś pytania, wątpliwości, może kłócisz się z rodzicami, ale nadal wierzysz w te religijne dogmaty. One siedzą głęboko i stabilnie, mają bardzo mocne korzenie. Kilka pierwszych lat życia człowieka jest najważniejsze dla jego rozwoju i całego dalszego życia. Te pierwsze lata są pod pewnymi względami decydujące i kształtują podstawy postrzegania świata, życia, ludzi, samego siebie. To, co wtedy, można powiedzieć, zasiejesz w umyśle i podświadomości małego człowieka, trudno wyrwać, wykorzenić. Także kolczykowanie uszu jest niechrześcijańską praktyką. W imię czego ma kobieta przebijać ucho? To jest symbol niewolnictwa, to jest symbol inicjacji seksualnej, symbol bałwochwalstwa. Boginie hinduskie mają kolczyki, boginie babilońskie i katoliczki mają przekute uszy. Moi drodzy, już kilkanaście lat temu wstałem z kolan raz na zawsze. To się mówi lepiej późno niż wcale. Nareszcie do mnie dotarło, że nie muszę przed nikim i niczym klękać. Przed nikim i niczym korzyć się ani uniżać. Nie muszę jak jakiś, nie wiem, jebany niewolnik klękać przed konfesjonałami. Nie muszę nikomu obcemu się spowiadać ani tłumaczyć. Moje życie, moja sprawa, moje potknięcia i moje sukcesy. Swoje życie ja przeżyję za siebie. Nikt za mnie mojego życia nie przeżyje i nikt mi nie będzie mówił, jak ja mam żyć. To ja decyduję, co jest dla mnie dobre, a co złe. Co mi służy, a
co mnie też wzmacnia, a co osłabia i szkodzi. Nie jestem złym, grzesznym ani zepsutym człowiekiem, dopóki nie przekroczam granic drugiego człowieka. Wszystko jest według mnie w porządku. Religia i Kościół uzależniają od siebie mocno, religia i Kościół uzależnia od siebie, mocno trzyma w ryzach i kontroluje życie, seksualność, ograniczając swobody, narzucając własną wolę. Ta wiara, ci klechy, te dogmaty przekonują cię, że jesteś brudny, grzeszny, winny wszystkich krzywd wyrządzonych Bogu i jesteś niegodny, choć w rzeczywistości jest to, powiem wprost, pojebane i krzywdzące. Na chwilę obecną, jako zdeklarowany apteista, może chyba tak mogę nazwać, apteista, strzepuje z siebie ten syf tej parszywej chrześcijańskiej religii. Jestem naprawdę wolnym i szczęśliwym człowiekiem. Oto Słowo Boże. Księże Biskupie, prosimy o błogosławieństwo. Chcę powiedzieć, że szału nie było z tą wypowiedzią, bo za długo było, ale zaliczone, prawda? Słuchajcie, teraz udzielę błogosławieństwa, rozbiorę się i na zewnątrz zrobimy sobie wspólne zdjęcie, czyli taki mały Hollywood zrobimy, dobrze? Ja będę wtedy De Niro, a wy to możecie sobie kogoś innego wymyśleć. Czy ksiądz Paweł chce coś jeszcze powiedzieć? Czy mogę się dołączyć do zdjęcia? Do zdjęcia tak, pod warunkiem, że z boku ksiądz stanie, bo będzie łatwiej wyciąć. Moi drodzy, wyspowiadałem się przed wami. A teraz chciałbym jeszcze poruszyć jeden temat na dzisiejszej lekcji religii. Myślę, że dość ważny i aktualny, co mnie też bardzo uderza. Chodzi tutaj o głośną edukację zdrowotną w szkołach. Według Kościoła, dla Kościoła jest to demoralizacja. Dla klechów jest to nie na rękę, że dzieci będą doinformowane, będą wiedziały, co to jest zły dotyk, że taki zboczeniec w sutannie, jak będzie wkładał rękę w majtki dziecka, czy dotykał piersi dziewczynek, to że będą wiedziały, że to jest złe. Zresztą wrzucę wam pewien materiał z podstawy programowej, żebyś... Chyba to będzie dobre określenie, żeby pokazać, co w tej podstawie programowej jest, ale jesteśmy na lekcji religii, więc pozwólcie, że powiem, co ja o tym myślę, że Kościół się po prostu w to wpieprza. Jak pewnie słyszeliście, klechy z ambon z poważną miną mówią, żeby nie zapisywać dzieci na edukację zdrowotną, bo to demoralizacja. A prawda jest taka, że boją się najbardziej tego, że dzieci dowiedzą się, czym jest molestowanie, przemoc, jak się bronić, bo świadome dziecko to dziecko, które nie da się ogłupić ani zastraszyć. Nie jest żadną tajemnicą, że Kościół od wieków żeruje na niewiedzy i strachu. To klechy tuszowały gwałty, molestowania, przenosiły winnych z parafii do parafii i udawały, że nic się nie stało. A sam Kościół to najbardziej zdemoralizowana i zepsuta instytucja, jaka kiedykolwiek istniała na naszej ziemi. I nie wiem jak dla was, ale dla mnie to absurd, że ci sami klechy mają czelność pouczać rodziców o moralności, co jest dobre dla ich dzieci. Najlepszym, co może zrobić dla swojego dziecka, jest właśnie wypisanie je z religii. To pierwszy krok do normalnej przyszłości
bez takich średniowiecznych bajek, zabobonów, kłamstw, które niszczą zdolność racjonalnego myślenia. Bo bajki możecie poczytać dzieciom na dobranoc. W życiu potrzebują wiedzy, świadomości, trzeźwego umysłu, a nie klechy, który manipuluje, straszy, wciska średniowieczne zabobony, żeby tylko wyprać umysły najmłodszych i zachować ciągłość finansowania i władzy. I tutaj posłużę się takim dość powszechnym sloganem: ręce precz od naszych dzieci. Chodzi o Kościół, bo żaden odpowiedzialny rodzic nie wyśle dobrowolnie, świadomie swoje własne dziecko w ręce pedofila. I nieważne, czy ten pedofil jest w sutannie, w garniturze, czy jakkolwiek ubrany. Jeśli chodzi o tą edukację zdrowotną, moi drodzy, pozwólcie, że wrzucę wam króciutki materiał, zarys tego programu, bo jak wiecie, Kościół, pisowcy, Konfederacja, wszyscy ci, którzy tak się bronią przed tym przedmiotem, którzy tak bardzo zniechęcają, no bo jak wiecie, nieświadomy obywatel łatwy do manipulowania, jeszcze bardziej łatwy do manipulowania jest nieświadome dziecko. I tego oni chcą właśnie, nie wiem, zabronić, odradzić, zniechęcić. Nie wiem w jakim celu, znaczy co do klech to wiem, ale być może i tak samo ci kościółkowi, pisowcy, konfederaci i tak dalej. Zresztą posłuchajcie tej podstawy programowej i zaraz będę zmierzał już ku końcowi. Czytał pan pewnie podstawę programową przedmiotu edukacja zdrowotna. Czytałem opracowania. Czyli nie podstawę, tylko opracowania. To ja sięgnąłem do podstawy, żeby sięgnąć do źródeł. No i patrzę na to, co ten przedmiot ma oferować w klasach 4-6, czyli tam wśród tych najmłodszych uczniów, którzy tego przedmiotu mają doświadczyć. No i czytam. Pytanie, gdzie jest moment, kiedy pan powie stop, na to się nie zgadzam. Klasy 4-6. Uczeń charakteryzuje pojęcia zdrowie seksualne, seksualność i omawia ich pozytywny wymiar w życiu człowieka. W porządku? Dla mnie w ogóle nie ma z tym problemu. Uczeń omawia budowę i podstawowe funkcje narządów płciowych, wewnętrznych i zewnętrznych. W porządku? Tak. Dla pana. Uczeń wyjaśnia proces zapłodnienia. Wymienia najważniejsze fakty dotyczące przebiegu ciąży, porodu oraz opieki nad noworodkiem. Tak. Tak. Uczeń omawia zagadnienie autonomii cielesnej oraz w jaki sposób asertywnie o nią dbać. Wymienia rodzaje zachowań dorosłego lub rówieśnika, które są przekroczeniem granic intymnych. Wyszukuje przepisy prawne dotyczące ochrony seksualności osób poniżej 15 roku życia. Omawia możliwości uzyskania pomocy w sytuacji zagrożenia. To jest w porządku. Nie ma z tym problemu. Uczeń wymienia stereotypy płciowe oraz wyjaśnia ich negatywny wpływ na funkcjonowanie człowieka. Też w porządku. Tak jest. I to jest to, czego uczniowie w klasie 4-6 mają się uczyć na przedmiocie edukacja zdrowotna w ramach modułu zdrowie seksualne. No, jeśli coś zobaczyliście, zauważyliście, wyłapaliście w tej podstawie programowej nie tak, zdrożnego, zboczonego, nie wiem, że tak się Kościół i ta cała pseudoprawica boi, może podpowiedzcie mi, bo ja w tej podstawie programowej nic złego osobiście nie widzę. No ale ja jestem tylko głupim lewakiem. Moi drodzy, kończę dzisiejszą lekcję religii. Teraz pozwólcie ogłoszenia parafialne. Zacznę od zaproszenia, przypomnienia o niedzielnym live'ie o 18:00. Obecność obowiązkowa. Kto będzie mógł i miał ochotę oczywiście. Richard, jeszcze raz wielkie, ogromne dzięki za tak hojny datek. Wam jak zawsze z całego serducha dziękuję, że
tworzycie ze mną ten kanał. Zawsze wam będę dziękował i zawsze wam będę za to wdzięczny. Mam dla kogo robić te materiały. Dajecie mi kopa, motywację do robienia, mam nadzieję, że coraz ciekawszych materiałów. I tak jak wam wspomniałem, pieniążki, które mi wysyłacie, owszem, kupuję kawkę, jak wiecie, jestem strasznym kawoszem, ale też właśnie kupuję programy, rozbudowuję te moje studio, w cudzysłowie mówiąc, inwestuję, staram się inwestować, rozwijać, tak żebyście byli zadowoleni, żeby wam się podobało. Wiem, że nie każdego jestem w stanie zadowolić, uszczęśliwić, ale staram się jak największą ilość was zadowolić. Mam nadzieję, że mi to wychodzi. Więc cóż, idźcie w pokoju, ofiara spełniona. Wielebny Zbigniew kończy na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję. Widzimy się w niedzielę na live'ie. Od poniedziałku wracamy znowu do polityki. Trzymajcie się. Cześć.